Kamień mówi innym językiem niż papier. Wytrzymuje pożary, najazdy, wieki zapomnienia. Wytrzymuje nawet wtedy, gdy dynastia, która go wzniosła, znika z map. Polska jest pełna takich kamieni. Tysiące ruin, półzawalone wieże, mury przysypane przez las, o których większość przechodniów nie wie nic. Ale są też takie zamki, które przetrwały nie tylko jako kamień, przetrwały jako nazwisko. Dziś opowiemy o 15 z nich. Zanim jednak zanurzymy się w tę podróż, mała, serdeczna prośba. Większość z Was ogląda ten kanał przez telewizor. Wiemy, że wtedy kliknięcie subskrybuj bywa trudne. Jeśli ta historia Was wciągnie, udostępnijcie ją komuś bliskiej osobie, podzielcie się nią w rozmowie, wyślijcie link. To właśnie Wasze udostępnienia sprawiają, że te zapomniane opowieści docierają do coraz szerszego grona ludzi i że ten kanał może dalej powstawać. Subskrypcja przez telefon lub komputer też oczywiście bardzo pomaga. Dziękujemy. Polska szlachta przez całe stulecia budowała swoją tożsamość na jednej, prostej zasadzie. Kim jesteś, znaczyło to samo, co skąd jesteś. Nie ze kraju, nie z prowincji, z konkretnego miejsca. Z wzgórza, rzeki, lasu, wsi. W XV wieku nie mówiło się Jan Kowalski. Mówiło się Jan z Tęczyna, Jan z Melsztyna, Jan z Pieskowej Skały. I to Z nie było przypadkowe. Oznaczało własność, odpowiedzialność, korzenie. Zamek nie był po prostu siedzibą, był imieniem rodu. Gdy zamek zmieniał właściciela, zmieniało się nazwisko. Gdy zamek płonął, płonęła też część tożsamości. I odwrotnie. Gdy ród wzrastał w siłę i budował nową warownię, zmieniał przydomek na jej miano. I jakby chciał powiedzieć: jesteśmy tym miejscem, tym kamieniem, tym wzgórzem. 15 nazwisk, które za chwilę usłyszycie, to 15 takich kamieni. Każde kryje za sobą zamek. Każdy zamek kryje za sobą historię. Zacznijmy od zamku, który stoi nad jedną z najpiękniejszych dolin w Polsce, Doliną Prądnika, na wapieniowej skale tak stromej, że przez wieki uchodził za twierdzę nie do zdobycia. Zamek Pieskowa Skała, a z nim nazwisko Szafraniec. Szafraniec to jedno z tych nazwisk, które brzmią jak coś banalnego, jak przyprawa, jak kolor. Ale jego historia jest wszystkim poza banalną. Ród Szafrańców wywodził się z drobnej szlachty małopolskiej, a do Pieskowej Skały trafił za sprawą bardzo konkretnego zdarzenia. W 1677 roku, w czasie awantury między polską a węgierską szlachtą na dworze króla Ludwika Węgierskiego, Piotr Szafraniec herbu Stary Koń został ciężko zraniony. Aby zadośćuczynić obrażonemu rycerzowi, bo kwestie honoru były wówczas sprawami śmiertelnymi, król nadał mu zamek Pieskową Skałę w użytkowanie. Władysław Jagiełło kilka lat później potwierdził tę darowiznę dla syna Piotra, zwanego też Piotrem, i od tej chwili zamek stał się dziedziczną własnością rodu. Młodszy Piotr Szafraniec, już jako wojewoda krakowski, stał się jednym z najbliższych doradców Jagiełły, tak bliskich, że sam Witold, wielki książę litewski, pisał do króla z zarzutem, iż ulega wpływom obu szafrańców i odbywa z nimi poufne narady bez jego wiedzy. Trudno o lepszy dowód politycznej pozycji rodu niż zazdrość potężnego sąsiada. Ale potem historia rodu skręca w stronę cienia. Jeden z późniejszych szafrańców, trzeci już Piotr noszący to imię, miał, jeśli wierzyć kronikarzowi Janowi Długoszowi, parać się na zamku alchemią i czarną magią. Jego syn Krzysztof poszedł jeszcze dalej. Stał się jednym z najsłynniejszych polskich raubriterów, rycerzy rozbójników, którzy napadali na kupców przemierzających dolinę. Zamek górował nad szlakiem handlowym łączącym Kraków ze Śląskiem. Dostęp do tej drogi był jak złoty klucz. Szafrańcowie używali go bez skrupułów. W 1374 roku Krzysztof Szafraniec, skazany przez króla Kazimierza Jagiellończyka, został pojmany i stracony. Ród odzyskał potem dobre imię w XVI wieku. Hieronim Szafraniec, sekretarz Zygmunta Starego, ożenił się z naturalną córką króla, Reginą. Ostatni z rodu, Andrzej Szafraniec,
Zmarł w 1608 roku. Zamek w Pieskowej Skale trwa do dziś, jako renesansowa rezydencja, dziś muzeum. A jego pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1315, sprzed czasów nawet szafrańców. Jeśli dziś nosisz to nazwisko, łączy cię ono z miejscem, które pamiętało jeszcze czasy Władysława Łokietka. Niedaleko stąd, bo też w Małopolsce, choć w innym jej krańcu, stoi inny zamek, a raczej stały dwa. Bo ród, o którym teraz powiemy, związał się z dwoma różnymi twierdzami w różnych etapach swojej historii. Mówimy o Firlejach i herbie Lewart. Firlej to nazwisko, które może wywołać uśmiech, bo w staropolszczyźnie stroić firleje znaczyło żartować, psocić, płatać figle. Ale sam ród nie miał w sobie nic figlowatego. Jedna z najbardziej wpływowych rodzin magnackich XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, według Jana Długosza i Bartosza Paprockiego, ich przodek, Ostafi herbu Lewart, został sprowadzony do Polski przez Władysława Łokietka z Frankonii, z Niemiec. Zanim jeszcze przybrał przydomek Firlej, tytułowany był przy dworze ze starofrancuska Firleger, od sprawowanego urzędu stolniczego. Z tego brzmienia wykrystalizowało się polskie Firlej. Najstarszy wizerunek herbu Lewart, złoty lampart w koronie na czerwonym polu, pochodzi z pieczęci z roku 1434. Firlejowie związani byli przede wszystkim z dwoma zamkami. Pierwszym był Zamek Ogrodzieniec, ta imponująca gotycka, potem renesansowa warownia na szczycie najwyższego wzgórza Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwana niekiedy Małym Wawelem. Ogrodzieniec przeszedł w posiadanie Jana Firleja w 1562 roku, kiedy to ożenił się z córką Seweryna Bonera. Jan był marszałkiem wielkim koronnym, jednym z najważniejszych urzędów Rzeczypospolitej. Firlejowie wnieśli na zamek nie tylko swoje nazwisko, lecz i swoje przekonania. Od czasów Jana byli zagorzałymi kalwinistami, co wówczas oznaczało udział w jednej z najgorętszych politycznych i religijnych debat epoki. W 1587 roku, gdy habsburskie wojska Maksymiliana wycofywały się spod Krakowa po nieudanym oblężeniu, szturmem zajęły Ogrodzieniec. Zamek przeżył, ród przeżył, ale siły Firlejów zaczęły słabnąć. Drugim zamkiem Firlejów był Janowiec nad Wisłą, piękna renesansowa rezydencja na wzgórzu ponad Wisłą, nieopodal Kazimierza Dolnego. To tu Mikołaj Firlej, hetman wielki koronny, zainicjował budowę zamku, którą dokończył jego syn Piotr. Dziś ruiny Janowieckiego zamku są jedną z ikon tego zakola Wisły. Firlejowie założyli też miasto Lewartów, obecny Lubartów. I jest to miasto, które przetrwało do dziś, choć dawne nazwisko rodu już dawno zniknęło z kart żywej historii. Historia rodu Firlejów przypomina, że nawet najpotężniejsze rody miewają swoje granice. A kamień trwa dłużej niż dynastia. Przenieśmy się teraz dalej na południe, nad Dunajec, gdzie na stromym skalnym cyplu wznoszą się ruiny innego zamku. Melsztyn, a z nim ród Melsztyńskich. Zamek Melsztyn, wzniesiony w XIV wieku przez Spycimira Leliwę, stał się kolebką jednego z najpotężniejszych rodów małopolskich. Spycimir z Tarnowa i Melsztyna był kasztelanem krakowskim, człowiekiem, któremu Kazimierz Wielki powierzał kluczowe zadania. Od jego posiadłości wzięło się nazwisko Melsztyńskich, którzy przez kilka pokoleń sprawowali rząd dusz w Małopolsce. Herb Leliwa, złota gwiazda z półksiężycem na błękitnym polu, stał się symbolem rodu. Najsłynniejszy z nich to Spytek Melsztyński, syn Jana, wojewoda krakowski, który odegrał kluczową rolę w doprowadzeniu do mariażu Jadwigi i Jagiełły w 1386 roku. Uczeni spierają się, na ile jego zasługi w tym procesie były decydujące, ale to jego podpis widnieje wśród panów małopolskich, którzy popierali tę unię. W XV wieku ród pogrążył się w burzliwej polityce wewnętrznej. Spytek Melsztyński, kasztelan bieckim, stanął na czele konfederacji antykrólewskiej, zbrojnego ruchu szlachty kwestionującego politykę Jagiellonów. W 1439 roku zginął w bratobójczej bitwie pod Grotnikami ostatni wielki Melsztyński,
który zostawił po sobie wyraźny ślad w historii. Ród wygasł, zamek nad Dunajcem przeszedł w inne ręce, a ruiny Melsztyna trwają do dziś jako milcząca wieża nad rzeką. Melsztyński to nazwisko, które niesie w sobie pamięć o czasach, gdy Polska ważyła się na szalach dynastycznych, gdy jeden ród mógł przesądzić o losie tronu. Historia polska zna jeszcze jeden ród, który wniósł nieoczekiwany wkład w historię tronu. I to w sposób, który do dziś zaskakuje genealogów. Mówimy o Pileckich. Zamek w Pilicy i zamek Smoleń. Dwie twierdze w tej samej ziemi. Krakowskiej, związane z rodem Pileckich herbu topór. Otton z Pilicy, jak pisano o nim w dokumentach z XIV wieku, był jednym z najpotężniejszych możnowładców swojej epoki. Pełnił urząd wojewody i starosty sandomierskiego, a sam obejmował tereny od Pilicy na zachodzie po ziemie kresowe. Po Ottonie odziedziczyła olbrzymi majątek jego córka, Elżbieta z Pilicy. I tu historia staje się wyjątkowa. Elżbieta, już jako dojrzała wdowa, poślubiła w 1917 roku Władysława Jagiełłę, króla polskiego. Była jego trzecią żoną. Małżeństwo to nie przyniosło potomka dziedzica, ale sam fakt, że kobieta z rodu Pileckich została królową polską, na zawsze wpisał to nazwisko w dzieje Jagiellonów. Jej syn z poprzedniego małżeństwa, Jan, przyjął po dziadku macierzyńskim nazwisko Pilecki, zachowując herb Leliwa, i tak powołał do życia nową gałąź rodu Pileckich Leliwczyków. Zamek w Pilicy istnieje do dziś jako budowla wielokrotnie przebudowywana, a ruiny zamku Smoleń wznoszą się nad Doliną Pilicy z widocznymi do dziś murami gotyckiej wieży. Pilecki to nazwisko, które pamięta czas, gdy szlachcic mógł stać się teściem króla. Zostańmy jeszcze chwilę na szlaku Orlich Gniazd, tym wapiennym kręgosłupie Jury krakowsko-częstochowskiej, gdzie na każdym wzgórzu czai się ruina, historia, legenda. Bo właśnie tu rozegrała się historia rodu, który dał początek gotyckiemu zamkowi Ogrodzieniec, zanim jeszcze Firlejowie i Bonnerowie przebudowali go na renesansową rezydencję. Mowa o rodzie Włodków, Włodkach Sulimczykach. W XIV wieku, gdy Kazimierz Wielki wznosił swój system warowni, pewien ród rycerski herbu Sulima osiadł na wzgórzu ponad doliną w ziemi krakowskiej. Włodkowie, bo tak ich zwano, pobudowali gotycki zamek warowny, który strzegł wschodniej flanki Orlich Gniazd. Ich warownia na szczycie Góry Zamkowej, z murami z wapiennego kamienia, zapoczątkowała wielką historię tego miejsca. Władali Ogrodzienicem przez kilka dziesięcioleci, zanim zamek przeszedł w inne ręce przez kupno i dziedziczenie. Ród Włodków nie stał się dynastią magnacką. Był to przykład średniej szlachty, której zasługą jest samo wzniesienie, sam wysiłek budowania z kamienia na stromym wzgórzu. W czasach, gdy każdy gwóźdź i każdy blok wapienia wnosić, trzeba było ręcznie na szczyt. Jeśli dziś nosisz nazwisko Włodek lub Włodkowski, możliwe, że twoje korzenie sięgają tych budowniczych, tych anonimowych właścicieli pierwszych murów jednego z najpiękniejszych zamków w Polsce. Do tej pory mówiliśmy o rodzinach, które zamki budowały lub dziedziczyły. Ale jest też inny rodzaj historii. Historia tych, którzy zamki nabywali w burzliwych momentach dziejów, gdy ruiny potrzebowały nowego pana, a nowy pan potrzebował kamiennej siedziby. O jednym z takich rodów teraz opowiemy. Mowa o Korycińskich. Zamek Mirów, wzniesiony w XIV wieku na Jurze krakowsko-częstochowskiej, był przez dziesiątki lat siedzibą myszkowskich herbu Jastrzębiec. Gdy ci przenieśli się do nowej rezydencji w Książu Wielkim, zamek Mirów w 1643 roku nabył Jan Koryciński. Koryciński to nazwisko od miejscowości Korycin na Podlasiu, ród o starych korzeniach szlacheckich, który stopniowo wzrastał do roli znaczącego gracza politycznego. Jan Koryciński, który nabył Mirów, kontynuował tradycję rodu jako właściciel jednej z warowni jurajskich, choć zamek już wówczas nie pełnił funkcji wojskowych, a był raczej prestiżową siedzibą szlacheckiego rodu. Syn Jana, Stefan Andrzej Koryciński, osiągnął najwyższy urzędniczy szczyt rodziny. W 1658 roku został podkanclerzem koronnym, a przez kilka lat sprawował urząd kanclerza Wielkiego Koronnego Rzeczypospolitej.
Zamek Mirów zniszczyły ostatecznie wojska szwedzkie w czasie potopu. Koryciński to nazwisko z Podlasia, które na kilka dziesięcioleci złączyło swój los z Jurajską skałą. Ale zanim Koryciński nabył Mirów, kto nim władał? Pierwsze dokumenty wspominają o burgrabim Sasinie w latach 1401-1405, zarządzającym zamkiem w imieniu kasztelana sądeckiego Krystyna z Koziegłów. I to nas prowadzi do kolejnego rodu – Koziegłowskich. Koziegłów to miasteczko w ziemi krakowskiej, dziś w województwie śląskim, leżące u stóp Jurajskich Wzgórz. Od tej miejscowości wzięli nazwisko Koziegłowscy. Szlachta, która w średniowieczu sprawowała władzę nad rozległymi posiadłościami wokół zamku Mirów. Kasztelan sądecki Krystyn z Koziegłów był tym, w imieniu którego zarządzano Mirowem na przełomie XIV i XV wieku. Etymologia nazwiska jest prosta. Kozia głowa, skała lub wzgórze, które przypominało głowę kozy. Takie przydomki topograficzne były w Polsce wczesno-średniowiecznej powszechne. Koziegłowscy nie weszli do pierwszego szeregu polskiej magnaterii, ale ich historia jest przykładem tego, jak lokalna szlachta, osadzona na konkretnym wzgórzu, w konkretnej wiosce, budowała przez pokolenia małą, ale trwałą tożsamość. Zamek Mirów, dziś malownicza ruina na Jurajskiej skale, nosi w sobie ślady ich obecności. Zejdźmy teraz dalej na południe, na Podkarpacie, gdzie wśród zalesionego wzgórza kryją się ruiny innej warowni. Zamku Kamieniec nieopodal Odrzykonia, w powiecie krośnieńskim, a przy nim ród Kamienieckich. Pierwszy zapis o zamku pochodzi z 1348 roku, gdy w dokumencie lokacyjnym wsi Osobnica wzmiankowany jest Mikołaj z Babic jako burgrabia de Kamienecz, ale zamek stał się siedzibą rodu dopiero w 1396 roku, kiedy za zasługi w obronie Wilna rycerz Klemens z Moskorzewa herbu Pilawa otrzymał go od króla. Klemens, zwany odtąd Kamienieckim, był postacią przełomową. W 1399 roku, zaledwie 3 lata po objęciu zamku, gościł na nim samego Władysława Jagiełłę, który odbywał objazd południowych ziem. To Klemens objął funkcję podkanclerzego koronnego, najwyższy urząd, jaki dotąd osiągnął ktoś z tego rodu. Jego potomkowie wzrośli jeszcze wyżej. Mikołaj Kamieniecki, żyjący na przełomie XV i XVI wieku, przeszedł do historii jako pierwszy hetman wielki koronny w dziejach Polski, najwyższy dowódca wojsk koronnych. Brał udział w walkach z Tatarami w 1494 roku. Wkroczył do Mołdawii w 1506, a w 1512 wspólnie z litewskim hetmanem Konstantym Ostrogskim pokonał Tatarów w bitwie pod Łopusznem, mając do dyspozycji zaledwie 5000 kawalerii przeciwko kilkakrotnie liczniejszemu przeciwnikowi. To historia zwycięstwa, które zaczęło się na podkarpackim wzgórzu, przy kamiennych murach zamku Kamieniec. Kamieniecki to nazwisko, które niesie w sobie i kamień, i historię pierwszego hetmana Rzeczypospolitej. Tak daleko dotarliśmy do połowy naszej podróży. Poznaliśmy rycerza rozbójnika z Pieskowej Skały, magnata kanclerza z 2 zamków naraz, tragicznego konfederata z nad Dunajca, teścia króla polskiego i pierwszego hetmana koronnego. A teraz, na drugiej połowie tej opowieści, czeka nas ród, który swoją siedzibę nosił dosłownie w imieniu, i zamek, który nosił ich imię. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie wapienne skały wystają z ziemi jak palce olbrzyma, leży wioska Morsko. A w niej ruiny zamku Bąkowiec. Mówi się, że pierwsi właściciele tej ziemi, herbu Topór, byli tak bardzo związani z tą wsią, że zaczęli siebie od niej nazywać Morscy. I tak właśnie powstawały najstarsze polskie nazwiska, przez prosty akt utożsamienia się z miejscem. Jestem z Morska, więc jestem morski. Zamek Bąkowiec, wzniesiony w XIV wieku na wapiennej skale zwanej dziś Tygrysem, był jedną z pomniejszych warowni jurajskich, pełniących funkcję strażnicy wzdłuż szlaku handlowego. Toporczykowie, którzy przybrali nazwisko Morskich, nie weszli do pierwszego szeregu historii, ale weszli do historii miejsca. Ruiny Bąkowca do dziś wznoszą się nad wsią. Morski to nazwisko z kamiennej skały. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Toporczykowie zakładali swój zameczek w Morsku,
Inny rycerski ród wznosił na wzgórzu nad Dunajcem twierdzę, która miała im dać nie tylko schronienie, ale też imię. Ród ten, melsztyńscy, już poznaliśmy, ale jest kolejny ród z nadwody. Ród, który osadził się nad Wisłoką, w ziemi sandomierskiej i którego potomkowie przez wieki zachowywali ślad w nazwisku Sienieński. Sienno, miasteczko w ziemi sandomierskiej, znane z kościoła i warownego dworku. Ród Sienińskich, herbu Dębno, sprawował tu władzę przez długi czas, a jedno z ich najsłynniejszych koligacji genealogicznych wiązało ich z innymi rodami małopolskiego możnowładztwa. Jakub Sienieński był kasztelanem sandomierskim w XV wieku, a jego potomkowie pełnili urzędy ziemskie przez następne stulecia. Sienieński to nazwa od siana albo od miejscowości Sienno. Oba tropy prowadzą w tę samą stronę. Ku starym, ukorzenionymi w ziemi nazwom polskich wsi, z których szlachta brała swoje tożsamości, jak drzewo bierze soki z gleby. Pozostaje nam jeszcze kilka rodów i kilka zamków. Każdy z nich nosi w sobie osobną historię. Jordanowski lub po prostu Jordan to nazwisko, które w Polsce bywało kojarzone z rodem z ziemi krakowskiej, związanym ze starostwem spyskim i dobrami w okolicach Czorsztyna nad Dunajcem. Spytek Jordan z Zakliczyna, żyjący w XVI wieku, był kasztelanem krakowskim i jedną z ważniejszych postaci polskiego renesansu, koligatem wielu wielkich rodów, właścicielem dóbr rozsianych po całej Małopolsce. Zamek w Czorsztynie, z którego dziś wyglądają już tylko malownicze ruiny nad jeziorem czorsztyńskim, bywał w kręgu jego zainteresowań. Jordan to nazwisko, które niesie w sobie tradycję jednego z najdłuższych rzek biblijnych i jednego z najbardziej malowniczych zamków Polski. Warszycki to nazwisko, które w XVII-wiecznej Polsce budziło drżenie i nie tylko dlatego, że należało do człowieka potężnego. Stanisław Warszycki, kasztelan krakowski, był jednym z najbogatszych magnatów swojej epoki. Posiadał rozległe włości na Jurze i poza nią, w tym zamek Ogrodzieniec, który nabył od Mikołaja Firleja, oraz zamek Danków na pograniczu Śląska, Małopolski i Wielkopolski. To on w 1669 roku objął zniszczony przez Szwedów Ogrodzieniec i przystąpił do częściowej jego odbudowy. Bez wątpienia jeden z najdroższych tego rodzaju inwestycji prywatnych swojej epoki. Warszycki znany jest też z bardziej mrocznych kart swojej historii. Kronikarze epoki opisywali jego okrucieństwo wobec poddanych z detalami, które sprawiają, że nawet dzisiaj budzą niepokój. Na zamku Ogrodzieniec jego legenda zakorzeniła się tak głęboko, że po dziś dzień krąży podanie o czarnym psie. Widmie Warszyckiego, który powraca na zamek co jakiś czas, by pilnować swego skarbu. Nazwy miejscowości Warszyce, od których pochodzi to nazwisko, są notowane w dawnych dokumentach mazowieckich, co sugeruje, że ród miał korzenie na Mazowszu, zanim osiągnął magnacką pozycję w Małopolsce. Warszycki to nazwisko, które dziś łączy się z mgłą i legendą, ale kryje za sobą jak najbardziej realną historię XVII-wiecznej Polski. Zostało nam jeszcze kilka kroków tej podróży, a każdy z nich prowadzi w inne miejsce Polski. Zamek Melsztyn nad Dunajcem już znamy, ale warto dodać, że kilka kilometrów dalej wzdłuż rzeki leży miasto Czchów i jego zamek, królewska strażnica wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego. Od Czchowa brali swoje imię czchowscy, ród, który przez pewien czas zarządzał tutejszym starostwem. Czchów to jedna z tych nazw, która brzmi jak echo dawnej słowiańszczyzny, może od słowa Czecha, oczekiwanie, wyczekiwanie, albo od staropolskiego imienia własnego. W każdym razie, zamek w Czchowie, którego czworokątna wieża stoi do dziś nad Dunajcem, jest jednym z nielicznych zamków królewskich w Polsce, który nigdy nie był prywatną magnacką rezydencją. Był twierdzą królewską, administrowaną przez starostów, a czchowscy, lokalna szlachta ziemska, brali od niego swoje imię pokolenia po pokoleniu. Ostatnim zamkiem na tej liście jest zamek, którego nazwa brzmi jak zaklęcie. Rabsztyn. Ruiny nad wsią Rabsztyn koło Olkusza, w ziemi krakowskiej. Mała, ale wysoko położona warownia, której historia sięga XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki wzniósł tu strażnicę pilnującą szlaków handlowych w okolicach olkuskich kopalń srebra.
Bo Olkusz był wówczas centrum wydobycia srebra, jednego z najbardziej poszukiwanych kruszców epoki. Kto kontrolował okolice Olkusza, kontrolował przepływ bogactwa. Zamek Rabsztyn strzegł tych dróg. Rody, które zarządzały rabsztyńskim starostwem, brały od zamku przydomek rabsztyńskich. Kolejny przykład tego, jak geografia stawała się tożsamością, jak kamień stawał się imieniem. 15 zamków, 15 nazwisk. Od Pieskowej Skały po Rabsztyn, od Melsztyna nad Dunajcem po Kamieniec na Podkarpaciu, od Ogrodzieńca po Mirów, od Janowca nad Wisłą po Czchów. Każde z tych miejsc to kawałek polskiej ziemi, który przez kilkaset lat był czyimś domem, czyimś obowiązkiem, czyimś imieniem. Polska szlachta wiedziała, że imię to nie tylko słowo. Imię to kamień. Imię to wzgórze, na którym stał twój dom. Imię to szlak handlowy, który pilnowałeś. Imię to rzeka, którą widziałeś z okna każdego ranka. I dlatego, gdy czytasz dziś stare dokumenty, gdy trafiasz na imię z końcówką ski lub cki, wiesz, że za tym przymiotnikiem kryje się konkretne miejsce, konkretna gleba, konkretny kamień. Kamień mówi innym językiem niż papier. Mówiliśmy na początku. Teraz wiemy, że mówi jeszcze jednym językiem, językiem nazwisk. I może to najstarszy język, jaki zna polska ziemia. Posiadanie dziś któregoś z tych nazwisk – Szafraniec, Firlej, Melsztyński, Pilecki, Warszycki, Włodek, Koryciński, Koziegłowski, Kamieniecki, Morski, Sienieński, Jordanowski, Czchowski, Rabsztyński nie oznacza automatycznie, że twoje rodzinne korzenie sięgają zamkowych murów opisanych w tym odcinku. Genealogia jest nauką wymagającą precyzji. Te same nazwiska powstawały niezależnie w różnych miejscach i rodzinach, a wiele z nich zostało nadanych lub przyjętych w późniejszych wiekach przez zupełnie różne grupy społeczne. To, co ten odcinek chce ci dać, to nie dowód twojego pochodzenia. To wiedza o świecie, który istniał, gdy te nazwiska powstawały. Weryfikację własnych korzeni zostawmy genealogom i archiwom. W kolejnym odcinku opowiemy o nazwiskach, które nie wzięły się z zamków ani z miejscowości, lecz z zajęć, które były kiedyś tak ważne, że stały się imieniem całych rodzin. Rzemiosło, handel, modlitwa, każde z nich zostawiło ślad w polskim nazewnictwie, który przetrwał do dziś. Do zobaczenia.